Hej, witajcie w naszej podróży do Polski. Jesteśmy tutaj całą rodzinką i może Wam pokażę, w ogóle jak będzie z naszym lotem, jak to będzie wszystko wyglądać. Pewnie z samego Beijing zrobię osobnego vloga, jeżeli mi się coś uda, czy w ogóle coś będziemy widzieć, czy w ogóle gdzieś wyjdziemy. Zobaczymy jak to wszystko ułożymy. Jesteśmy już na lotnisku w Gimę. Lot mamy raczej boarding mamy o 12:15. Lot chyba jest o 12:40, coś takiego, więc mam za chwilę, no niedługo. Strasznie długie kolejki były, jeżeli chodzi o same bagaże i ogólnie o to, żeby wiecie, tam zaczekinować się. Niestety my przez internet nie mogliśmy się zaczekinować, nie wiem dlaczego i nie powiem. Strona w ogóle miała jakiś duży problem z tym, więc z tego co słyszałam też, to ogólnie chińska strona ma strasznie starą stronę, więc bardzo ciężko, uważajcie. Plus jest problem też często z tym, że wieczorem, jeżeli musicie zrobić check-in wieczorem, późno wieczorem, to wtedy mogą robić tą konserwację strony i jest później problem. No nic, będziemy czekać, trochę się stresuję, będzie lot godzinę 30 minut, więc do samego Beijing z Busanu jest bliziutko. Później oczywiście długi lot, ale 14 około godzin będziemy w samej stolicy. Słuchajcie, dojechaliśmy w końcu do centrum. Było bardzo ciężko, bo jechaliśmy prawie godzinę. Nie była włączona klimatyzacja i jak wyszliśmy z samochodu, to się okazało, że w samochodzie było tak gorąco. Głowa mnie rozbolała. W ogóle ile tu jest rowerzystów, to jestem w szoku. Pełno rowerów i naprawdę tutaj Chińczycy po prostu bardzo dużo jeżdżą na rowerach. Dużo rowerów możecie spotkać właśnie na tych, jak to się mówi, na stacjach, czyli czekają na ludzi i jesteśmy teraz, raczej idziemy do parku. Są dwa wejścia, od lewej i po prawej stronie, ale nie wiem, która strona wydaje się lepsza. Ogólnie jak na razie fajnie zielono. No, ciekawie to wygląda. Dobra, dotarliśmy do pierwszego parku, do Main Gate. O, muszą nas zeskanować. Security check. Pierwszy raz się spotykam z takim czymś. Dobra, sprawdzili nam zrobili security check, czyli sprawdzili, co mamy w torbach i czy nie wnosimy jakichś niebezpiecznych rzeczy, a tutaj są kasy, więc 2 juany i 1 yuan. Discount ticket, a to za dziecko 1 yuan, a 2 za dorosłego. Piękne chińskie stroje. Informacje po angielsku. Już myślałam, że nic nie będzie, ale są, więc jesteśmy Guandehal Complex. Więc idziemy zobaczyć. Mamy tutaj takie ładne wejście. Ktoś pilnuje przed wejściem. Wyruszyliśmy z parku. Niestety jak zaczęło padać, to nie przerwało, więc postanowiliśmy, że pójdziemy do restauracji. Teraz jak sobie powoli idziemy, to na szczęście tylko i wyłącznie kropi. Z jednej z takich dziwnych rzeczy to to, że właśnie z tego miejsca, tego parku niestety nie mieliśmy możliwości zamówienia tej aplikacji Didi. Więc idziemy tutaj po prostu na piechotę. Jak widzicie, takie pierwsze rzeczy, które mi się naprawdę rzuciły tak mocno, jeżeli chodzi o architekturę i to, jak Chińczycy żyją, to mogę powiedzieć, że jest bardzo dużo niskich budynków. Teraz troszeczkę większych się zrobiło, tak jak tutaj, ale ogólnie niskie zabudowanie. Do tego miłośnicy rowerów. Non-stop jest pełno rowerów, czy tam tych zwykłych, czy elektrycznych, ale jest ich multum.
kolejna rzecz, która mi się rzuca, to na przykład to, że bardzo dużo trąbią. I czasami, jak widać, nie stosują się do przejścia dla pieszych na zielonym świetle, więc trzeba uważać, żeby po prostu nasze auto nie przejechało. Ja tak staram się iść i patrzeć. I teraz chyba weszliśmy do takiej nowszej części tego miasta. Wcześniej byliśmy w starszej, gdzie była właśnie niska zabudowa, specjalna taka zabudowa, która pewnie ostała się jeszcze z dawnych czasów. I tą wcześniejszą uliczką, którą przechodziliśmy, dużo takich niskich, starszych budynków, tutaj już troszeczkę wyżej, ale nadal nie są to jakieś wieżowce, jakie można kojarzyć na przykład z Busanu albo z Seulu. Taka nietypowa ta architektura, trochę inaczej sobie wyobrażałam to miasto, ale jest ciekawie, jest bardzo zielono też. W mieście dużo drzew, ale niestety jednym z takich minusów to zanieczyszczenie było widoczne dzisiaj. Nie wiem, czy jest często takie, ale na pewno dzisiaj no, daleko nie sięgaliśmy wzrokiem, nie? Chodźcie, skoczymy do Family Mart i zobaczymy, czy mają coś ciekawego tutaj. Co ciekawego mają w ogóle? To jest chyba takie w stylu 7-Eleven, jak w Korei, albo GS25, tak mi się wydaje. Chińskie Oreo, o, z matchą mają Oreo. 6 juanów. O, mają chipsy o smaku kimchi, ale to chyba jest od Lotte. Właśnie, to chyba jest Oreo albo Lotte, tak? Wydaje mi się, ale o smaku kimchi. What is good? You can pay like Daiso. Alipay? Without step. Ah. You saw? Chips. Kimchi taste. Kimchi? Kimchi. This is not kimchi? Mają koreańskie lody. To są te truskawkowe świderki, to koreańskie, nawet mają napisane Woldu i są magnumy. O, koreańskie zero. Ciekawe. Jakieś lody melona chyba, ale nie, to chyba nie do końca melona. Albo są z miętą, tak mi się wydaje. Są też lody z winogronem. O, też koreańskie. Dobra, a teraz jesteśmy w ogóle na uliczce, która jest zamknięta dla samochodów, więc super. Jedna uwaga, kierowcy nie patrzą, czy jest zielone, czy czerwone światło, po prostu jadą. Jakiś sklep ze słodkimi rzeczami, mini soul. It's look a little bit like Daiso, but maybe not. No, there was not that much cosmetic. O, jakiś duży plac, zbliżamy się i tu, a powiedziałabym kościół, ale nie wiem czy, no kościół, ale chyba prawosławny, z tego co mi się wydaje, nie jestem 100% pewna, bo kojarzę krzyż, ale no nie znam się tak bardzo. What is this? Garlic with oil. Yes, but this is the capital.
spacerujemy sobie właśnie po rezerwacie żubrów i pomyślałam, że przy okazji mogłabym Wam opowiedzieć, jak minęła nam podróż, dlatego że za dużo do kamery, jak mogliście zauważyć, nie mówiłam, a przy okazji taka inna forma właśnie po czasie mówienia, jak było. Może także Wam się spodoba, przetestujmy. Dobrze, a jeżeli chodzi o sam lot z Busanu do Beijing, to przeszedł całkiem przyjemnie, oprócz tego, że nie było tam telewizji, czym Eliasz bardzo ubolewał, ale udało mu się wytrzymać przez te 2,5 godziny. Jeżeli chodzi o jedzenie, to dostaliśmy z koreańskiego cateringu, więc było smaczne. Sporo miejsca w tych samolotach jest, dlatego że to jest ten starszy typ, gdzie tak naprawdę jeszcze nie oszczędzali chyba na miejscach, dlatego mieliśmy w miarę wygodnie, chociaż samolot starszy, więc na to trzeba się przygotować. Jeżeli chodzi o samo lotnisko w Beijing, to jest bardzo duże lotnisko, więc komunikacja jest tam poprzez metro. Jeździmy między 3 stacjami. Jedna jest to stacja lądowania zagranicznych lotów, druga to jest ta międzymiastowa, między miastami chińskimi, a trzecia to jest ta główna stacja, gdzie możemy się odprawić, możemy wyjść także na miasto. My zdecydowaliśmy się wyjść na miasto, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o samo lotnisko, to przygotujcie się, że trzeba mieć dodatkowe wtyczki, bo tu w Chinach są te, nie wiem czy starszego typu, ale te z 3 wejściami. Przygotujcie wtedy specjalną wtyczkę albo powerbanki. Powerbanki, właśnie, to jest jedna z takich uwag z lotnisk koreańskich, gdziekolwiek. To musicie mieć powerbanki zapakowane w plastikowe woreczki w podręcznym bagażu. Co do internetu i komunikacji, na lotnisku jest sieć dostępna, chociaż u mnie kiepsko działała, więc wiecie, to zależy jak chcecie, ale u mnie na przykład kiepsko działała, więc my i tak, przez to, że wychodziliśmy na miasto, zamówiliśmy sobie wcześniej na Coupang kartę chińską, dzięki czemu mieliśmy i internet, jakieś 3 GB, plus oczywiście mogliśmy ściągnąć Alipay, Didi. Alipay to jest forma płatności w Chinach, bardzo wygodna, bo działa na QR-kodach, oraz mieliśmy Didi, czyli takie może nie do końca taksówki, bo taksówki są oznaczone, to jest bardziej jak Uber w Polsce, więc komunikacja nie była taka zła, jeżeli wiedzieliśmy, jak to robić. Na początku bardzo skomplikowane, bo musieliśmy zejść na specjalną platformę, która znajduje się poniżej i stamtąd odbierała nas ta taksówka Uber Didi. Didi zamawialiśmy przez specjalną aplikację. Niestety trzeba troszeczkę odczekać, więc doliczyć ten czas do naszego czasu. Było to troszkę ponad 30 minut spędziliśmy tam na dole. Druga rzecz, bardziej skomplikowana, w tym gąszczu tych wszystkich samochodów Didi musieliśmy znaleźć po rejestracji swój. Możecie się z nimi komunikować przez takiego specjalnego Didi Messengera i możecie wysłać tam zdjęcie, więc możecie pokazać swoją lokalizację, gdzie mniej więcej jesteście, a Didi przetłumaczy waszą wiadomość na chiński, a później ich wiadomość na angielski, chociaż nie zawsze to jest takie akurat, czyli nie jest takie dosłowne. W niektórych miejscach musieliśmy się domyślać, co tam było napisane, ale na koniec końców znaleźliśmy naszą taksówkę, która nas zabrała do centrum i niestety to trwało godzinę, więc dodajemy kolejną godzinę i ten czas jednak nam się trochę na zwiedzanie atrakcji obniża.
albo metrem, albo właśnie DD do centrum, to trzeba się przygotować na to, że pogoda może być zmienna. Więc tak jak my myśleliśmy, że będzie ładna pogoda i niestety się rozpadało. Nie wzięliśmy ani parasolek, ani takich płaszczy przeciwdeszczowych, dlatego no niestety zaskoczył nas poważny deszcz. Podróży do Beijing czas nie był naszym najlepszym przyjacielem. Niestety, no, bardzo dużo zajmuje ogólnie dojazdy, bo są oczywiście korki, sam transport sporo niestety musi nam zająć i oczywiście czekanie w kolejkach, na przykład na hotpot. Czekaliśmy jakieś 2 godziny. Mówi się w internecie, że nawet można czekać 4 godziny. Mają taki bardzo dziwny system ogólnie rezerwacji, więc są rezerwacje internetowe, przy czym my oczywiście nie mogliśmy sobie tej rezerwacji zrobić, plus są rozdawane jakieś dziwne numerki z dziwną numeracją, więc można się zagubić. Ogólnie obsługa naprawdę super. Dostaliśmy jakieś przekąski przed, żebyśmy mogli czegoś się napić, właśnie zjeść i w spokoju poczekać. Tym bardziej, że były też jakieś fajne stoliczki, jakieś zabawy, więc nie było problemu, jeżeli musieliśmy czekać, ale gorzej właśnie z tym, że jednak trzeba czekać, a jak jesteście 14 godzin, 13 godzin w Beijing, w tym część tego czasu to jest niestety wizyta nocna, możecie się przekonać, że na dużo wam czasu nie starcza. Były różne opcje też. Mieliśmy różne opcje, jeżeli chodzi o zwiedzanie, czyli pojechać na przykład na Wielki Mur, ale jako pierwszy raz takiej podróży na to się nie zdecydowaliśmy, może następnym razem, bo ogólnie podróż w taki sposób przez Pekin, przez inne miasto do Polski jest ciekawą alternatywą podróżowania, więc pewnie w taki sposób zdecydujemy się następnym razem, tym bardziej, że bilety tańsze. Na sam koniec powiem wam ogólnie, jak cenowo nam to wyszło, plus także wam powiem, jak sam lot z Beijing do Polski, do Warszawy. Kolejna zmiana sceneria, jak widzicie, jesteśmy u moich rodziców w domu, już w Trójmieście i parę informacji na zakończenie, jak nam minął lot z Pekinu do Warszawy. Słuchajcie, naprawdę wygodnie. Okazało się, że przespałam 6 godzin, nawet o tym nie wiedziałam. Jak się obudziłam, to 3 razy sprawdzałam telefon, czy na pewno to jest ta godzina, o której myślę. Naprawdę, pierwszy raz udało mi się przespać, dzięki czemu nie miałam jetlaga w Polsce. Przylecieliśmy o 6, tak, o 6 i jakoś przyżyłam do tej 20, później pospałam sobie dłużej i na drugi dzień na spokojnie mogłam funkcjonować i już wróciłam do takiej polskiej rutyny. Ja nie mam za często jetlagów. Jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek rady na temat latania i jetlagów, jak przeżyć jetlagi, to dajcie znać. Może jakieś moje rady wam się przydadzą. Jeżeli chodzi o lot sam, to słuchajcie, przyleciał samolot wcześniej o godzinę. Więc oprócz tego, że lecieliśmy krótko, bo lecieliśmy jakieś niecałe, powinniśmy lecieć niecałe 10 godzin, a lecieliśmy 9, więc super. Do tego przespałam 6 godzin razem z moim synem. Największy powód tego, że udało nam się tyle spać, to dlatego, że te samoloty są naprawdę stare.
I przez to, że one są stare, mają stare ekrany, czyli nie mają dobrych za fajnych, nowych filmów, które by były wciągające, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że te samoloty, przez to, że są dużo starsze, te oszczędzanie miejsca naprawdę tutaj chyba kiedyś nie istniało, bo naprawdę sporo miejsca mieliśmy na nogi i nawet osoby, które są wzrostem większe, myślę, że na spokojnie mogłyby sobie tam prawie wyprostować nogi. Ja na spokojnie. Jedna rzecz plus, jeżeli macie problemy z nogami, bolą was nogi po takich długich lotach, to polecam wam kupić te dmuchane poduszeczki, na które nakładacie nogi, dzięki czemu jednak to krążenie lepiej działa i ja na przykład dużo lepiej się czułam, nie miałam mrowiących takich zesztywniałych nóg, więc serdecznie polecam. Tak jak mówię, było sporo miejsca i przez to, że wylądowaliśmy wcześniej, to już w ogóle ten lot był super. Z takich gorszych rzeczy, jedna najważniejsza to myślę, że jedzenie. Jeżeli liczycie na jakieś chińskie doznania, super jedzenia w samolocie, to przykro mi bardzo, ale takich rzeczy się nie doczekacie, bo niestety jedzenie było okropne. Mi bardzo nie smakowało, mojemu mężowi także. Co prawda dostaliśmy jakieś kanapeczki, to chociaż tyle, ale jeżeli chodzi o dania główne, jajecznica, to niestety to nie były najlepsze smaki. Jeżeli będziecie już musieli wybrać, to polecam wam jajecznicę, a nie porridge, czyli takiej ryżanki, bo okazało się, że to mój mąż wziął ryżankę i to była po prostu woda z ryżem, co nie smakowało jeszcze gorzej. Więc nie polecamy linii. Jeżeli naprawdę chcecie coś zjeść, to postarajcie się na przykład jakieś kanapki ze sobą wziąć do samolotu. Taka rada. I słuchajcie, kolejna rzecz. Przez to, że to są też samoloty starsze, to niestety podłączenia do kontaktów nie ma. Więc przygotujcie się na jak one się nazywają, powerbanki albo specjalne kable, bo tam w ogóle te słuchawki były z naprawdę dziwnym przełącznikiem. To jest kolejna rada i jeżeli macie więcej pytań, to dajcie znać w komentarzach. Ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, bo może będzie was więcej ciekawiło. A teraz przejdźmy do kosztów. Ile za to wszystko zapłaciliśmy? Tak, my kupowaliśmy osobno bilety, mąż osobno i ja z Eliaszem osobno, dlatego że wracaliśmy w osobnych lotach. Mój mąż zapłacił 1 000 000 w dwie strony do Warszawy i ja zapłaciłam z moim synem 1 900 000, więc wyszło nam z około 3 milionów. Dam wam przelicznik na dole, żebyście wiedzieli, w jakich cenach to po polsku. I jeżeli chodzi o sam koszt transportu w Pekinie, jest naprawdę tani. Z lotniska do centrum miasta zapłaciliśmy 10 000, czyli jakieś 30 zł. Potem w Family Mart zapłaciliśmy całe 300. Jinshan Park zapłaciliśmy 779 wona, więc bardzo malutko. Luggage storage, bo zostawialiśmy nasze walizki podręczne, które były na kółkach i nie chcieliśmy ich ze sobą tachać do głównego miasta, co było bardzo dużym plusem, to za te paręnaście godzin zapłaciliśmy 10 000 wonów. Hailidao Hotspot okazał się najdroższy, bo zapłaciliśmy 70 000 za całkiem sporą porcję jedzenia, więc najedliśmy się na spokojnie. Polecamy, dużo Eliasz za to dostał jakichś prezencików, zabawek. Lody dla Eliasza bardzo drogie, to wyszło naprawdę dużo, bo wyszło 10 000, więc jestem w szoku, że lody mogą tyle kosztować. I Didi Taxi, powrót do hotelu, raczej na airport, czyli na lotnisko, przepraszam was bardzo, 15 000.
Tutaj były też wliczone tipy w jedną i w drugą stronę, to są jakieś 2000, więc naprawdę jeżeli mamy mówić, to naprawdę tanio wyszło. I jeżeli mamy liczyć w całości, to w Beijing za te 10 około godzin spędzone zapłaciliśmy 127 000 wonów i razem z biletami do Polski wyszło to 3 132 000, czyli słuchajcie, naprawdę wyszło to całkiem nieźle. Myślę, że ta kwota jest... nie jest zła, tym bardziej, że właśnie wychodziliśmy na miasto, mieliśmy okazję zwiedzić Pekin i słuchajcie, jeżeli bym miała Wam podsumować to i powiedzieć, czy jeszcze kiedyś będziemy próbowali latać Air China do Polski, to myślę, że dla nas to jest super opcja, tym bardziej, że jeżeli byśmy mieli latać lotem, byśmy musieli niestety podróżować z Seulu, więc tutaj byśmy musieli dodać bilety na pociąg, 50 000 za osobę, plus dodatkowo za taksówkę, żeby nas dowiozła do stacji pociągów, później jeszcze powrót, a tu dzięki temu, że ruszamy z Busanu, jest to super opcją, do tego mamy możliwość zwiedzenia Pekinu, a Pekin jest ciekawy i myślę, że jeszcze nie raz byśmy mogli tam wrócić. Czasami może na dłuższy pobyt, a czasami właśnie po to, żeby zrobić tranzyt do Polski. Zastanówcie się, bo to jest jakaś opcja do rozważenia, jeżeli byście chcieli polecieć taniej troszkę do Korei. Czemu by nie? Przy okazji macie okazję jeszcze zwiedzić inne państwo. Dajcie znać, co o takie opcje uważacie, czy zdecydowalibyście się na coś takiego. Ja Was zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!